let it bang, bang. Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Już mówię na naszym, bo to się tak chyba stało tradycją, że to już jest nasz kanał. Dzisiaj jest ze mną szefowa, ja jestem Aneta, no i dzisiaj przygotujemy, kochani, dla Was coś pysznego, coś słodkiego, coś przyjemnego. Zrobimy dla Was ciacho. Jakie ciacho? Czekoladowe. Też będzie troszeczkę czekolady, ale to będzie sernik gotowany. To jest ciacho bez pieczenia, które nie wymaga zupełnie piekarnika. Można go przygotować, nie wiem, będąc na wakacjach. Wystarczy, że masz kuchenkę i lodówkę i już masz pyszne ciacho. Nie musisz wcale nic piec. Przygotowanie go wcale nie zajmuje dużo czasu. No więcej czasu zajmuje schłodzenie tego wszystkiego, nie? Bo to musimy poczekać, aż galaretka ostygnie, aż się schłodzi, aż masa budyniowa się schłodzi. Ale jest to tak przyjemna robota, że warto, naprawdę warto. Szefowa będzie mi pomagała, tak? Co chcesz powiedzieć? Słucham Cię. Nasze ciacho będzie też z borówkami i z tymi, z truskawkami. No tak, mamy jeszcze sezon truskawkowy, także kochani, korzystajmy, bo on naprawdę trwa bardzo niedługo, a to jest jeden z owoców, na które możemy sobie pozwolić ten owoc, czyli jeden z owoców, na które możemy sobie pozwolić, będąc na diecie ketogennej, bo pamiętajcie, że jemy tylko owoce jagodowe, czyli truskawki, borówki, jabłko. Nie, jabłko nie, maliny, jagody i borówki. Borówki już były. I jeżyny. Dobra, my dzisiaj mamy troszeczkę jagód mówię, troszeczkę borówek i troszeczkę truskawek. Ciasto jest naprawdę pyszne, także co, robimy? Tak, robimy, zaczynamy! No to szefowa, mów, co my tutaj dzisiaj mamy. Truskawki z borówkami. Tak, my dzisiaj mamy truskawki i borówki. Tak jak zawsze powtarzam, owoce są tutaj dowolne, oczywiście jagodowe. Tu jest 150 gramów owoców. Ja sobie po prostu podzieliłam, że mam 100 gramów truskawek i 50 gramów borówek. Mamy 3 jaja. Tak, 3 jaja, żelatynę, mąkę. Jaką mąkę? Migdałową. Oczywiście to ciasto jest bez pieczenia, także tutaj ci, którzy się obawiają temperatury i mąki migdałowej, tutaj możecie być spokojni. Czekolada oczywiście 85. Tu mamy to masło. Erytrol zamiast naszego cukru. Mamy też tutaj galaretkę, która już się studzi. Dodałam do niej 1 łyżkę erytrolu, po prostu, żeby była troszeczkę słodsza. I mam, kochani, twaróg sernikowy, to jest taki tłusty, ma 18% tłuszczu. No dobra, teraz, Hanula, przygotujemy kąpiel wodną dla masełka, czekolady i odrobiny erytrolu. Nastawiłam sobie już tutaj garnek z wodą, przygotowałam szklaną miseczkę, do której wrzuciłam masło. Teraz, Hanulka, podziel tą czekoladę na takie malutkie kawałeczki, jak najdrobniej. No i oczywiście wylądowało na podłodze. Ty, szefowa, nie masz tego układać, tylko masz to ładnie połamać szybko i wrzucić, ponieważ to musimy rozpuścić w kąpieli wodnej i połączymy to z naszą mąką migdałową i to stworzy nasz spód do naszego serniczka. Szefowa już tutaj wszystko miesza, wszystko zaczyna mi się ładnie rozpuszczać. Jest ok? Tak. Jest ok. Wszystko zgodnie z planem, tak? Tak. Dobra. No to czekamy chwilkę. Ja z mamą teraz już sobie przygotowałam czekoladę, już się ładnie rozpuściła i teraz mieszamy. Mieszamy, już jest rozpuszczona, tak? Tak. I teraz, kochani, jak już jest czekolada rozpuszczona, to wrzucamy do niej mąkę migdałową. I ładnie mieszamy. I cały czas mieszamy. Oczywiście róbmy to stopniowo, żeby łatwiej było szefowej wymieszać, nie? Szefowa. Dołączył do nas mój syn Janek, który również chce uczestniczyć w przygotowaniu tego ciacha. Szefowa już tutaj wymieszała tą masę, która zrobiła się taka bardzo, bardzo gęsta. Wszystko wygląda tak na brązowo.
musi być takie jakby brązowe. Tak, właśnie pokazuję szefowej, gdzie musi patrzeć, żeby patrzeć na Was, a nie na mnie. Dobra, szefowa, Ty teraz robisz tak. Tu masz blaszkę, słuchajcie, ja mam blaszkę, ona ma co prawda tak około 19 cm średnicy, także nie jest zbyt duża. I teraz, Haniu, to ciasto musisz wyłożyć dokładnie tam na spód, tak? Misiu, a Ty zajmij się truskawkami, które będziemy na wierzchu później układać pod galaretką, czyli wiesz, jakie pokroić, nie? Tak, pokroić na pół. Tak jest. Ciepłe. Ciepłe jest? Ciepłe. Milutkie, co? Ty lubisz takie manualne zabawy, co? Lubię. No, które dziecko nie lubi, nie? Rączkami tutaj kleić. Oczywiście rączki zostały wyszorowane, umyte, także są czyściutkie, prawda, Haniu? Tak. Ale Ty nie masz robić tutaj, kochanie, kuleczek, tylko masz wziąć całe ciasto i na płasko, żeby było całe dno wyłożone tym ciastem, dobra? Bo ono musi powędrować do lodówki. Szefowa jeszcze tutaj męczy spód, ale już wygląda coraz piękniej. Jeszcze tylko tak troszeczkę wyrównaj dookoła, bo później wlejemy tu masę serową, żeby nam się nic tam nie powylewało, dobra? Synuś, Ty teraz tak, masz tam wodę i proszę rozpuść żelatynę, czyli wrzucasz 2 łyżeczki żelatyny do gorącej wody, musisz to urwać, tak? Dobra, Jaś, tam wsypuj żelatynę, bo żelatyna będzie nam potrzebna do masy serowej. Jak, Haniu, tutaj wyszło Ci? Tu takie Perfekt. paluszkami zrobiłam. Tak, widzę, że Ty tutaj takie jakieś dekoracje zrobiłaś, jest pięknie. Jeszcze tylko tutaj. Tak, wsypuj, Misiu, 1 łyżkę. Teraz tutaj jakby takie kółko. Dobrze, jest pięknie. Dawaj drugą łyżkę, Misiek. 2 łyżki wsyp i dopiero wtedy mieszaj, tak? 2 czubate łyżeczki takie, bo ta pierwsza to była taka trochę płaska. Dobra, dawaj to i jeszcze pół łyżeczki, żeby była 1 łyżka cała. Dużo. Trochę mniej, trochę mniej. Dobra, wsypuj i mieszaj. I teraz musisz to wszystko rozmieszać, a nasz spód wędruje na ten czas do lodówki. Szefowa, wbijasz tutaj 3 jaja, tylko umówmy się, że skorupki tu zostają, a tu tylko same jajka, tak? Okay. Jaś, Ty musisz odmierzyć, teraz masz masełko, proszę do tego garnka wrzuć 50 gramów masła, tak? 50 gramów masła. Łyżeczkę weź. Jak to pisaliście mi w komentarzach, pomoc dzieci jest bezcenna. Jak widać, dzieci również mogą przygotować ciacho dla mamusi do kawki. Oczywiście połowę też zjeść, nie? Bo dzieciaki też lubią to ciacho i to ciacho nadaje się tak naprawdę dla każdego. A potem będę to wszystko mieszać. To będziemy wszystko gotować, ponieważ jest to sernik niepieczony, ale gotowany, tak? Bo jaja musimy zagotować z twarogiem. Pinka skorupa. Co? Co wychodzi? Kurczak. Gdzie kurczak? Kurczak wychodzi. Prawda? 36. Jezu, Hanka, jak... Kurczak wyszedł. Nie masz litości dla jajek. Wyciągaj te skorupy i jeszcze jedno, szybciutko. Nie no. Hania teraz łowi skorupki w jajach. Hanka. Mama jest 53. Gdzie jest? Dobrze, 3 gramy, Misiu, tam nie zaważą. Może być. Gdzie Super. ona jest? Ta łyżeczka tam jest. Ta skorupa. Dobra, Hania, tam mieszasz jeszcze żelatynę. Proszę tutaj żelatynę mieszaj, żeby była zupełnie tylko tak nie hałasuj, ok? Myszko? Jaś teraz układa borówki na spodzie, który wyciągnęliśmy właśnie z lodówki. Tam porozkładaj po całości, a ja przygotowuję masę. Wzięłam sobie już masę serową. Wzięłam już sobie tutaj, rozpuściłam masełko, 50 gramów. 53, nie? Bo Jasiowi się wrzuciły 3 gramy więcej. Teraz dorzucam do tego odmierzony tutaj twaróg. Zaraz będziemy wszystko dokładnie mieszać, żeby się połączyło. I dodaję sobie jeszcze do tego łyżkę łyżkę, przepraszam za te hałasy. I do tego dodaję sobie jeszcze łyżkę erytrolu. Tutaj erytrol, no to wiadomo, jak kto lubi. Jak lubicie słodsze, no to więcej erytrolu. Jak lubicie niesłodkie, no to nie róbcie ciasta, no bo po co, nie? W każdym razie teraz musimy to, kochani, zagotować. Ale wulkan, jak widzieliście, wszystko mi się tutaj zagotowało i nieźle zachlapało mi całą kuchenkę, no ale nie szkodzi, zaraz to wszystko oczyścimy, a w tym czasie, kochani, jak już to się tak pięknie zagotowało, dodaję szybko jajka. Tak, skorupki, wiecie co? Skorupki zostały mi na dnie.
Szefowa tak powyciągała. Na szczęście przykleiły się do dna i zostały w miseczce. Także teraz energicznie musimy to wszystko wymieszać i gotować jeszcze przez momencik, aż jajka po prostu zgęstnieją. Powstanie taka bardzo kremowa konsystencja. Dodajemy też żelatynę, którą ja właśnie rozmieszał w miseczce i dodaję jeszcze kilka kropelek ekstraktu waniliowego. Dobra, teraz zalewamy naszą foremkę masą serową, która jest naprawdę, tutaj widzicie, kremowa. Ten twaróg jest bardzo fajny, on tworzy taką właśnie kremową, gęstą konsystencję. Ja go bardzo lubię do takich ciast i serników. No i teraz, Janek, wyciągaj tam z lodówki. Aha, tu już masz tutaj foremkę. Będziemy wlewać naszą masę do foremki, na borówki. Ciacho jest jeszcze oczywiście gorące. Jak widzicie, już tutaj tężeje. Już się robi galaretkowate od żelatyny. Więc, kochani, ja teraz sobie to ostudzę. Oczywiście gorącego nie wstawię do lodówki, więc ostudzę sobie i jak już będzie schłodzone, to wstawię do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Na to położymy truskawy i na to polejemy jeszcze naszą galaretkę. Jaś już pięknie tutaj udekorował mi moje ciacho. Ciacho już jest takie, widzicie, zbite, już zaczyna stygnąć i moja galaretka również już zaczyna stygnąć. Zobaczcie, ona już jest taka glutowata, więc to jest właśnie ten moment, kiedy wylewam ją na owoce. Warto, żeby ona już była taka lekko zastygająca, ponieważ wtedy owoce Wam nie wypłyną na wierzch, a jak dajecie taką bardzo płynną galaretkę, to owoce zawsze się przemieszczają i wypłyną na galaretkę. Mi zależało na tym, żeby owoce były pod spodem. To smacznego. To smacznego. Ale dobre. Pyszne. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba ta propozycja i ciacho przyciągnęło Waszą uwagę, to zapraszamy tam do dania paluszka w górę i czego? I subskrypcji. Subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco. Wrzucamy tutaj przede wszystkim dania w diecie ketogennej, ale kochani, zapowiadam, bo ponieważ mam bardzo dużo próśb i pytań, jak sobie radzę będąc na diecie, a moja rodzina nie jest, jak to nie gotować dla każdego coś innego. Także kochani, ja będę wrzucała posiłki dalej ketogenne i to będzie, że tak powiem, główny temat tego kanału, ale postanowiłam też założyć na tym kanale taką playlistę, gdzie będę Wam wrzucała również przepisy i dania, które przygotowuję chociażby dla moich dzieci, które nie znajdują się wcale na liście dań ketogenicznych. Także mam nadzieję, że też Wam się przydadzą, bo wiadomo, no, nie cała rodzina zawsze jest na diecie. Dzieci nie powinny moim zdaniem być, oczywiście jeżeli nie ma wskazań, być na diecie ketogennej, ponieważ do prawidłowego rozwoju dzieci potrzebują węglowodanów. Przede wszystkim móżdżek się rozwija dzięki węglowodanom. Musi być. Tak, żeby były dzieci mądre, to w tym okresie dojrzewania, dorastania, no nie polecam diety niskowęglowodanowej. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie ograniczać słodyczy, ciasta, nie, bo ja nie mówię o takich węglowodanach. Ja czasami biorę dużo. O tłuszczach trans, tylko mówimy o zdrowym odżywianiu, także dzieciaki żadnych takich słodyczy nie jemy. Tylko te zdrowe, które właśnie teraz Wam przedstawiliśmy. Ciacho jest pyszne, Jasiowi również smakowało, a jak Wam mówiłam, mój Jaś jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o jedzenie, nie, bo on nie wszystko zje. Hanka to wszystko wciągnie. Kochani, dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa, pa! Pa!